Dzień dobry. Witamy Dzień serdecznie w dobry. kolejnym odcinku Agile po przejściach. Dzisiaj z Tomkiem będziemy rozmawiać na temat AI. I dokładnie chodzi o różnego rodzaju chatboty, ale też nie tylko do tekstu, ale też do obrazków, do grafiki. I i chcielibyśmy Wam pokazać, w jaki sposób my tego używamy. I tutaj też Tomek najwięcej z naszej pary używa tych rzeczy i pewnie on będzie miał najwięcej case'ów. Ja jestem też ciekawy, jak jeszcze mogę tutaj swój warsztat zwiększyć, jeśli chodzi o używanie tego obszaru. I chcielibyśmy Wam pokazać też przede wszystkim, do czego to może się nadawać, a do czego może niekoniecznie, jakie są zagrożenia też związane, jakie są ograniczenia też, na co warto uważać, na co warto zwrócić uwagę przy używaniu tych narzędzi. No i mam nadzieję, że coś Was z tego zainspiruje. Także zaczniemy może pytaniem. Tomek, kiedy Ty się w ogóle tym zacząłeś interesować? O, dobra, to jest o tyle ciekawe pytanie, że to się nie zaczęło od chatbota, chociaż pierwszą rzeczą taką bliżej to był oczywiście chatbot GPT. Natomiast programowaniem tak dawno, dawno temu programowałem, później przestałem, jakby zająłem się bardziej procesem, a w pewnym momencie to połączyłem. No i tam jakby Daniel Vacanti, jego książka Actionable Metrics for Predictability, to był taki pierwszy punkt, gdzie zacząłem gdzie jakby będąc chorym, leżąc w łóżku i trochę się nudząc, mówiąc szczerze, włączyłem sobie jakiś kurs Pythona, no i tak jakby to było jakieś 3-4 lata temu. Tak? I to był moment, od którego aktywnie znowu zacząłem programować i jakby wykorzystywać narzędzia programistyczne. W pewnym momencie wszedł chatbot, zaraz po tym, jak się zaczął robić taki popularny. To myślę, że gdzieś tam na początku tego momentu o nim usłyszałem. No i w pierwszym wrażeniu oczywiście było tak, że mówię, kurczę, no dobra, tak go starałem się trochę złapać, nie? Że nie, to nie może być takie dobre, nie? To nie ma szansy. Nie? Pamiętam taki moment, bo dawno, dawno temu programowałem w assemblerze, tak? Więc jakby potrafię zrozumieć assembler na procesory x86. No i takim koronnym argumentem było dla mnie to, że jak go poprosiłem, żeby w assemblerze dodał mi dwie liczby, to tego dwie liczby takie w postaci stringu, to tego nie potrafił zrobić. Nie? Że zrobił to totalnie źle i to znaczy, że tam nie, to z tego nic nie będzie, nie? Aha, czyli takie, aha, E, mam cię, nie udało się. tak, tak. W sensie, i to wtedy był model jeszcze 3,5, ale miałem takie, że mówię, no dobra, tam jakby ludzie przesadzają z tym. No ale później jak zacząłem tak sprawdzać i no, używać tego chatbota w wielu różnych rzeczach, w wielu różnych miejscach, też myślę, że kurs chłopaków ze zautomatyzowani.pl bardzo był dla mnie takim wartościowym miejscem, gdzie i naprawdę polecam. Nie? Chłopaki robią świetną robotę, więc jakby z czystym sumieniem polecam kurs wszystkim i zautomatyzowani.pl, o ile dobrze pamiętam. No więc jakby polecam bardzo. No i tam zrozumiałem troszkę lepiej, na czym, jakby jak to można używać, jak można sobie zautomatyzować trochę pracę, jak można sobie pomóc za pomocą chatbota. No i się okazało, że chatbot może dużo rzeczy zrobić. Oczywiście dalej jest jakby em, bardzo prostym narzędziem. Tak? To jest de facto bardzo wyrafinowany generator prawdopodobnych słów. I jakby wiem, że teraz upraszczam bardzo mocno, bo tam pod spodem jest dużo, dużo więcej niż to, co ja zamieściłem w tym jednym zdaniu, ale no, ten chatbot nie myśli, tak? W sensie używanie go jako narzędzia, które myśli za nas, to tak pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że jest pewnym poziomem, czy jest pewnym specyficznym rodzajem bezmyślności. Nie? No i Okej. to jest, i to jest troszkę o tym, więc no właśnie, tak się zaczęło. Zacząłem najpierw tak próbować różnych rzeczy robić, a później się okazało, że on się świetnie nadaje jako taki sparring partner do programowania. Tak.
To o tym jeszcze pewnie wspomnimy trochę. Natomiast zwłaszcza w ogóle w Pythonie, który jest takim językiem na tyle wysokiego poziomu, że chatbot sobie świetnie z nim radzi. Później myślę, że świetnym, w ogóle naprawdę cudownym wsparciem przy projektowaniu warsztatów czy szkoleń. Przy czym tutaj znowu to jakby nie zaprojektuje warsztatu za nas, nie? W sensie jak chcesz używać chatbota do czegoś, na czym się samemu nie znasz, to jest znowu błąd taki duży i tam duże ryzyko, o którym też pewnie może chwilę porozmawiamy. Natomiast jakby w tych obszarach dla mnie jest jakby największym wsparciem. Nie? I to jest takie wsparcie, że mówię te $20, którą tam miesięcznie licencja GPT Plus kosztuje, to mówię, bierzcie moje pieniądze, proszę bardzo, z pocałowaniem ręki dostałem więcej niż płacę, nie? I no i tyle, no to taki był chyba początek historii z chatbotem. No i do dzisiaj używam, tak? W sensie wykorzystuję w codziennej, może nie no tu też pewne ograniczenia są, więc nie chcę powiedzieć, że w codziennej pracy i w każdym momencie, ale do wielu aspektów, zwłaszcza tak na początku ścieżki, gdzieś tam na końcu ścieżki, bardzo się przydaje. Czyli nie wiem, w momencie, kiedy rozpoczynam na przykład myślenie o jakimś warsztacie, się bardzo przydaje. Później trzeba wykonać dużo pracy samodzielnie, żeby to zrobić czymś sensownym, a nie po prostu jakimś tam zautomatyzowaną, wygenerowaną treścią. No i później na końcu, żeby to tak ugładzić, no ja nie jestem chyba dobry w pisaniu, chatbot potrafi mi tak bardzo poprawić na przykład stylistykę zdań, nie zmieniając treści. To jest na przykład jeden bardzo, bardzo użyteczny case użycia. Nie? Oczywiście też trzeba sprawdzić, czy nie zmienił tej treści, no bo czasami się pomyli, no ale od kiedy w ogóle 4 weszła, to tam to już jest naprawdę jakby bardzo użyteczne narzędzie i na poziomie uniwersalności naprawdę bardzo wysokim. Mhm. U No. mnie to było raczej tak, że korzystałem i korzystam nadal to jako taką zabawkę, można powiedzieć. Nie mam wykupionej tej wersji płatnej, więc pamiętam, że pierwszym chyba użyciem moim było generowanie opowiadań dla mojej córki z jakimś, nie wiem, w tle jakimś Harrym Potterem i nią i sprawdzaniem, hej, czy jest faktycznie w stanie wygenerować jakąś historyjkę, takie opowiadanie, później zmienić na przykład, nie wiem, z jakiegoś stylu na styl, nie wiem, horroru z lat 70. albo coś takiego i faktycznie taka zabawka. Później gdzieś tam dopiero doszły jakieś użycia w stylu wygeneruj mi pewne pomysły. Masz tu jakiś case i wygeneruj mi pewne pomysły, jak na przykład ten case poruszyć. Nie, za chwilę powiem o tych case'ach, no ale to gdzieś się pojawia, później pojawiają się jakieś rzeczy związane ze szkoleniami, faktycznie takie, nie wiem, wygeneruj jakieś ćwiczenie, może jakiś scenariusz do ćwiczenia na przykład. Też raz czy dwa zdarzyło mi się użyć tego. No ale nadal jakby nie jestem jeszcze tak wkręcony może jak ty w to i powiedz mi Tomek, no jakbyś popatrzył teraz na to, jak używasz tego narzędzia, to do czego najbardziej? Może zacznę od tego, do czego staram się nie używać, Okej. albo do czego widzę, że dużo ludzi używa i warto nie używać. Tak? To znaczy taki najprostszy use case pod tytułem używanie chatbota jako generatora odpowiedzi na pytania. To jest, no, czyli przykład, nie wiem, co się dzieje z moją pralką, więc zapytam chatbota, co się może dziać. Jest jakby niewykorzystaniem tego potencjału. W sensie ja zdaję sobie sprawę, że tam często pojawi się poprawna odpowiedź, ale wciąż to jest po pierwsze ryzykowny pomysł. No, te narzędzia z generator losujący słowa, więc to jest wciąż ryzykowny pomysł, żeby na przykład na jego podstawie, jakby biorąc coś, na czym się nie znam, na przykład, nie wiem, naprawiać elektrykę w domu, tak? I tam grzebać w przewodach pod napięciem, nie? Bo mi chatbot powiedział, że mogę złapać za ten brązowy czy zielony drut w tym i dopóki nie będę stał w wodzie, to mnie prąd nie kopnie. Nie? No i to nawet może być trochę prawda, a z drugiej strony się może okazać, że wcale nie. Więc jakby
Chatbot jako dostawca, jako taki mentor, który nauczy, to jest w ogóle pierwsze główne ryzyko, które jest dużym nie wiem czy błędnym wykorzystaniem chatbota, ale na pewno niedocenieniem jego potencjału, bo nie tam tkwi moim zdaniem jego potencjał. To w ogóle może warto dodać jeszcze, że nie czuję się ekspertem w sztucznej inteligencji. Tak? To znaczy, tam jest dużo innej wiedzy, więc tu raczej mówię z perspektywy użytkownika narzędzia, no i może kogoś, kto wykorzystuje to narzędzie do innych celów. Więc przynajmniej taka jest moja interpretacja na temat chatbota na dzień dzisiejszy, że on się świetnie nadaje jako takie narzędzie, które podsumowuje, które może zmienia jakoś treść, to co mówiłeś, zmienia formę danej treści na jakąś inną, nie? No ale na pewno nie będzie myślało za nas. No i teraz wracając do pytania, bo oczywiście rozgadałem się, a pytanie było o to, do czego wykorzystuję. Do czego najczęściej zdarza ci Dlaczego się teraz? najczęściej? No więc różne perspektywy na dany problem. To jest jedna z takich rzeczy, które bardzo polecam. Może taki przykład, który dla mnie był dużym zaskoczeniem, to jest, każdy z nas ma gorsze dni, ja też miewam gorsze dni, więc pewnego dnia, mając gorszy dzień, zadałem chatbotowi pytanie, że mam tyle i tyle zadań do zrobienia, tak? I de facto nie chce mi się ich robić. No i w związku z tym, czy może mi pokazać różne perspektywy na ten problem i co mogę z tym zrobić? No i odpowiedź była dla mnie bardzo, bardzo zaskakująca, bo co się okazuje? No on oczywiście w prosty sposób i bardzo szybko wygenerował tam chyba, nie wiem, z 8 różnych perspektyw, nie? Czyli z perspektywy skuteczności to powinieneś w ogóle spróbować, nie? I zacząć i może pójdzie, nie? Co jest swoją drogą całkiem użyteczną strategią, nie? Że z perspektywy jakiejś tam innej, no to może potrzebujesz odpoczynku i tak dalej. I pamiętam, że jak zobaczyłem te 8 różnych perspektyw, no to owszem, pewnie jakieś 5 z nich byłbym w stanie chwilę myśląc sobie przywołać, ale 3 mnie zaskoczyły i to pozytywnie. Nie? Więc czasami jak gdzieś utknę nad jakimś problemem, to używam chatbota trochę jak takiego. Chatbot jest o tyle fajnym narzędziem, że on się naprawdę nie obrazi, jak mu zadasz 5 razy to samo pytanie i za każdym razem powiesz, że ci się odpowiedź nie podoba. Nie? Czyli idealny taki kurczak. Czy gumowa Tak. kaczuszka Myślę, że właściwie. w odróżnieniu, znaczy ktoś kiedyś powiedział, że używanie chatbota to trzeba patrzeć na to trochę tak, jakby tak wziąć kogoś takiego świeżo upieczonego studenta na praktyki do firmy, czyli trzeba mu konkretnie powiedzieć, co ma zrobić i wyjaśnić co i jak, i on wtedy pójdzie i będzie próbował, no i później mu mówić, że coś może tu inaczej, żeby zrobił i tak dalej. Nie? No i teraz wyobrażam sobie, że znaczy, owszem, nie mam zamiaru teraz zaniżać praktykantom, no ale tak na tym polega często proces nauki, tak, że się komuś mówi, zleca jakieś małe zadanko, takie, Mhm. które jest na poziomie takim, który jest ogarnialny i tak dalej, nie? No i jakby z chatbotem jest podobnie, nie? Że to jest jakby taki, jemu się nie skończą siły, nie? On się nie wkurzy, że mu 5. raz mówisz, nie, weź mi powiedz coś innego, bo jednak to mi się nie przydaje, nie? I to jest jego potencjał, nie? W sensie w taki sposób, żeby sobie odbijać myśli od kogoś, znaczy od systemu jakiegoś, nie? Od jakichś innych perspektyw, w tym jest dobry. Nie? Natomiast trzeba założyć, że część z tych myśli będzie głupia. Nie? Tak po prostu. No i pytanie jest takie, to fundamentalna rzecz, czy ja potrafię ocenić, odsiać te mądre, czy te takie użyteczne od tych banalnych i od tych totalnie błędnych. Bo tam będzie pewnie zwykle jakieś 70%, jak zadaję jakieś pytanie, zwykle otrzymuję jakieś, nie wiem, tam 70% takiej treści, która wydaje mi się nawet sensowna, tam, że po przerobieniu będzie coś z tego, tak, 20% takie banalne, czyli gdzieś tam naczytał się jakichś blogów, zwłaszcza w ogóle w jakichś takich eksperckich rzeczach, typu jak go pytam, nie wiem, o tam
relacje między throughputem a ilością pracy w toku i coś tam, to widać, że po prostu czytał blogi ludzi, którzy tak niespecjalnie na przykład rozumieli teorię systemów, nie? I teorię ograniczeń. A I nie potrafił sobie jakby ocenić sensowności tego, co czyta, w sensie żadnego rankingu, tak, że to są treści bardziej wartościowe, a to są treści mniej wartościowe, które weszły do tego modelu, tak? no, wiesz co, możemy zrobić takie ćwiczenie, bo zresztą rozmawialiśmy już o tym chyba kiedyś, ale może dla słuchaczy będzie ciekawe, że drogi słuchaczu, spróbuj dokończyć zdanie. Nie? Ala ma, no i teraz co ci przychodzi na myśl? Nie? Pierwsza rzecz, która ci przychodzi na myśl, taka najbardziej prawdopodobna. Nie? Kota. No i jakby dobra, dając chwilę komuś, żeby się zastanowił, to zabije ciszę jakimś gadaniem, ale większość osób będzie miała teraz kota. Tak? Bo to było tak, od dziecka się tam uczyliśmy, no i wielu ludziom zostało w głowie, że Ala ma kota. No i spoko, nie? W sensie, że Ala ma kota prawdopodobnie najczęściej pojawiało się gdzieś w tekstach, jest najbardziej prawdopodobną opcją. Nie? No jest też pewnie bardzo prawdopodobna opcja, że Ala ma psa, tak? Jeszcze gdzieś pewnie można by wymyślić, że Ala ma dom i tak dalej. To są wciąż jakby sensowne i w miarę jeszcze prawdopodobne treści, nie? Ale na przykład Ala ma dzisiaj, nie? To już jest mniej prawdopodobne, chyba że tam coś dalej jeszcze może potem będzie. Nie? W sensie można znaleźć takie słowa, taki zestaw słów, tak? Że one nie tworzą spójnego zdania w ogóle. Nie? No i to jest po prostu bardzo mało prawdopodobny zestaw słów. No i chatbot potrafi rozpoznać, które słowa są bardziej prawdopodobne, które Mhm. mniej. Bierze tam te 10% najbardziej prawdopodobnych, losuje z nich to, co powinno być, no i to wygląda jak sensowna treść. Nie? Tak. Czyli znowu Więc wracamy, jakby tylko tyle, nie? Taki automat. do tego, że tam chatbot się przydaje, gdzie już mamy jakąś wiedzę w danym obszarze. Czyli znowu Tak. to, co powiedziałeś na początku, że stosujemy tam, gdzie się znamy, a niekoniecznie tam, gdzie zupełnie nic nie wiemy i polegamy na chatbocie jako na wyroczni. Jest jeden wyjątek od tej reguły. O, I tu może myślę, że od razu możemy powiedzieć o tym, chociaż trochę chyba wyprzedzę fakty, ale programowanie jest dla mnie wyjątkiem od tej reguły. okej. I to może wyjaśniając, że no w programowaniu, zwłaszcza w jakichś takich językach typu Python, gdzie nie wiem, nie ma sprzętu, nie musisz nic tam rzucać na jakiś zewnętrzny w systemach budowanych czy coś takiego, no to jakby masz debugger. Jak ci Python wypluje jakiś kawałek kodu, który nie działa, no to jesteś w bardzo prosty sposób, jesteś w stanie zweryfikować, czy to działa tak, jak chciałeś, żeby działało. Nie? Czy jakby to jest problem, czy mam metodę na to, żeby zweryfikować, czy on nie zahalucynował. Jak mam metodę na to, żeby zweryfikować, czy nie zahalucynował, no to spoko, to temat jest załatwiony. Nie muszę umieć. Ja się tak pandasów uczyłem w Pythonie. No, A co, teraz ale po kolei. Co to znaczy dobra, dawaj. halucynować akurat w tym wypadku? Jeszcze raz. Co to znaczy, że halucynował? No dobra, co by oznaczało, w sensie halucynacja w takiej treści zwykłej, no to jest stworzenie jakiegoś faktu, który nie istnieje. Tak, Okej. tak to rozumiem, nie? Czyli, że na przykład może powiedzieć, że tam George Washington urodził się w innym roku niż się urodził, albo coś takiego. Nie? Natomiast no, halucynacja w programowaniu to by było stworzenie jakiegoś kawałka kodu, który robi coś innego niż miał w zamiarze. Nie? Czyli jakby no, wylosował sobie coś takiego, co mamy nadzieję zadziała, ale albo coś, co mu pasowało tekstem. To jest w ogóle dla mnie. Ale się nie kompiluje, na przykład To nie jest zrobi jedna tego, co rzecz, że chcesz. ostatnio chatbot potrafi Pythona skompilować, czyli generuje ci kawałek Mm. tekstu, później kompiluje, jakby wywala mu błąd taki normalnie, wiesz, wyglądający jak błąd, pewnie kompilator jakiś pod spodem działa, wywala błąd, po czym on czyta ten błąd i mówi, aha, przepraszam, zapomniałem dołączyć biblioteki, już się poprawiam, generuje jeszcze raz i robi tak kilka razy, aż w końcu jakby przechodzi, nie? Czyli jakby działa. No jakby jestem zaskoczony, bo oni to rozwijają też bardzo fajnie. To Mhm. znaczy od momentu, kiedy tam był 3,5 i to był taki, no się nadawał do właśnie generowania opowieści i tak dalej, nie? I trochę tak jeszcze w kategorii właśnie, że
jakby nie miał aż tak wielu praktycznych użyć, no to dzisiaj no naprawdę nie zdziwię się, jak za rok czasu będą zawody, które tylko wiesz, w chatbota będą, nie wiem, wrzucały dane i coś tam generowały i Tomek, to jeszcze tak dalej. powiedz, co to są te pandasy. Pandasy, dobra. Może nie chcę za głęboko w to wchodzić, no ale w Pythonie jest taka biblioteka Pandas, no i używam jej, to jest taka data science'owa biblioteka, której używam do tego, żeby generować metryki, czy miary Wskaźniki. czy w zespołach, czy w organizacjach. Jeszcze raz? Wskaźniki. Jak ostatnio Wskaźniki. Tak, ostatnio dostaliśmy mieliśmy dyskusję na LinkedInie, więc informację zwrotną, że nie metryki. Metryka to jest na przykład metryczka urodzenia kogoś, jakichś danych, a wskaźniki, miary. miary. Więc no właśnie, tak czy siak, tworzymy, tworzymy jakieś miary, czy jakby patrzymy na przepływ operacyjny w organizacji, tak? No i do tego trzeba wziąć jakieś dane, jakoś je przetworzyć, do czegoś tam jakoś w jakiś sposób policzyć często i na koniec jeszcze w jakiś sposób pokazać. No i do tej takiej obróbki tych danych nadaje się świetnie właśnie taka biblioteka jak Pandas. Chatbot świetnie sobie radzi w ogóle. Nie? Z Pewnie dlatego, że generowaniem tego kodu. tak. Mhm. Znaczy, no znowu, trzeba rozumieć, na czym polega tam, no jak tam te dane są ustrukturyzowane i tak dalej, więc tam filozofię trzeba rozumieć, żeby wiedzieć, o co go zapytać, nie? Ale jak mu zadasz pytanie, że dokonaj transpozycji takiej macierzy i tutaj wykonaj coś tam jeszcze i tak dalej, to on rozumie, o co chodzi i robi ci taki kawałek kodu, którego no, jakby sam bym pewnie szukał po internetach dłuższy kawałek czasu. Czyli Stack Overflow będzie umierał Nie systematycznie, wiem. powoli. Znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że weź też pod uwagę, że wiesz, no, systemy się rozwijają, no i Stack Overflow pewnie był bardzo cennym źródłem do tego, żeby chatbota tamte rok czy 2 lata temu, kiedy była ostatnia wersja, nauczyć. Nie? No i od tamtego czasu biblioteki się zaktualizowały, jakieś narzędzia programistyczne nowe powstały i tak dalej. No jakby chatbot będzie się musiał na czymś uczyć. Wydaje mi się, że Stack Overflow w tą stronę teraz idzie. To, Na to tyle, będzie na ile ciekawe. zrozumiałem. Ciekawe No. będzie, czy na przykład Stack Overflow będzie oferował podpięcie się do ChatGPT i na przykład zamiast zadania pytania społeczności, to będzie można zadać pytanie czatowi i wtedy, no to w takim razie kto będzie uczył kogo, nie? W sensie skąd będzie się chatbot miał uczyć tego, jak odpowiadać na pytania, jeśli już nikt nie będzie odpowiadał na pytania z ludzi. No, wyobrażam sobie na przykład tak, że jeśli przestać patrzeć na to w kategoriach takich, że on tam stanowi konkurencję, a patrzeć w kategoriach, że on będzie stanowił pomoc, no to wyobrażam sobie coś takiego, że jakby na odpowiedzi mógłby generować chatbot, a społeczność mogłaby je poprawiać. I na Okej. czym chatbot może się uczyć znowu, jak robić to poprawniej. No i wtedy mamy symbiozę. Nie? No, symbioza pod warunkiem, że to wszystko by było w open source, no ale pamiętajmy, że chatbot częściowo jest tylko otwarty, ale częściowo jest płatny, a Stack Overflow ta wiedza jest dostępna jakby od społeczności za darmo, więc tutaj widzę pewne takie, zresztą było to też o tym, gdzieś tam słyszałem, że jacyś twórcy, autorzy książek pozywają tą firmę, bo ona się uczy na utworach, po prostu bierze gdzieś skądś, czy może niekoniecznie tą firmę, ale jakieś inne firmy związane z właśnie uczeniem takim maszynowym na jakichś danych dostępnych i oni pobierają te dane i generują na przykład, nie wiem, powieści, książki na podstawie tego, co już zostało napisane wcześniej. No i teraz kto tu ma prawa autorskie? Tak naprawdę, czy to jest symbioza, czy synteza treści tak naprawdę, czy to jest po prostu kradzież? No to możemy sobie zadać pytanie teraz na przykład, czy jeśli przeczytałeś książkę jakąś, jakby przetworzyłeś ją w głowie swojej, a No. później napisałeś na LinkedIn jakiś post albo jakiś tam, wiesz, na blogu jakiś artykuł na temat tego, co zrozumiałeś i jak to widzisz.
to czy to jest twoja treść, do której ty masz prawa autorskie, czy jakby autor książki może sobie rościć prawa do tego, że jeśli ty na blogu zarabiasz jakieś pieniądze, to on powinien dostać kawałek z tego. W sensie ja rozumiem jakby pewien problem, że dotychczas tam występował naturalny, teraz znowu teoria ograniczeń mi się kłania, ale tam występował naturalny constraint w świecie. Czyli jakby ludzki mózg nie jest w stanie generować tak dużo treści, tak? Więc, nie, więc jak ktoś przeczytał jakiegoś, nie wiem, Harry'ego Pottera, czy jakąś tam inną książkę, tak? I chciał ją streścić, tak? To tych streszczeń nie było dużo, bo to był duży wysiłek. Nie? Dzisiaj możesz sobie zrobić 30 streszczeń w 20 sekund. Nie? 30 różnych streszczeń. No i to jest coś, co autorów boli, tak? Że de facto robienie tych streszczeń stało się bardzo, bardzo banalnym, prostym procesem, bo wykonuje je teraz komputer. Wcześniej to też wykonywali ludzie, też ludzie pisali streszczenia i tak dalej. No i jakbym był prawnikiem w OpenAI, no to taką linię obrony bym przyjmował. Nie? Że jak ludzie interpretowali te treści, to w sensie moim zdaniem te pozwy nie przejdą w ogóle, no i jakby nie wiem, czy to jest dobrze dla świata, czy źle dla świata, czy to sprawi, że twórcy. Znaczy, moim zdaniem twórcy powinni przestać patrzeć na chatbota jako na wroga, który im zabiera, i zacząć patrzeć na chatbota jako na narzędzie, którego mogą użyć. Nie? Dla mnie jakby Mhm. pierwsze to wrażenie takie pierwsze, gdzie tam próbowałem go złapać na tym, to co mówiłem na początku, to właśnie takie było, nie? Że mówię, o dobra, nie? To teraz już tam automat tu próbuje jakieś tam nam świat zmieniać, nie? Czyli Natomiast jak się zamiast, dobrze, czyli no, zamiast wroga, który zabiera pracę, to na przykład pomoc w, nie wiem, odblokowaniu się, ktoś się zaciął gdzieś, nie wiem, tak. na jakimś momencie, nie ma tej inspiracji, idziesz do chatbota, mówisz, ok, podpowiedz mi jakieś wariancje tego, nie wiem, Na mojego przykład. pomysłu, odbij mi tutaj jakieś, wygeneruj różne perspektywy i nagle się okazuje, aha, dobra, biorę to i kontynuuję swoją pracę. Tak. Znaczy, fakt jest taki, że chatbot nie napisze sensownej książki. Tak, on ma no chyba, że tam zastosować jakieś bardziej stałą pamięć i tak dalej i jakoś stworzyć mu, sztucznie przedłużyć mu ten kontekst, który on ma, tak, do tego poziomu, żeby był w stanie, przecież no, są już takie modele, czy przynajmniej słyszałem, bo nie używałem o takich, które mogą jakby bardzo, bardzo długi kontekst mieć, nie? Tam te tokeny, o których się mówi, to jest jedno z tych ograniczeń chatbota, że no po prostu on tam dzieli tekst na tokeny, no i ma tam te 8000 tokenów chyba w wersji plus online, no i tam 16 czy 32 tysiące tokenów przez API. No i to jest ta jego pamięć, tak? Pamięć taka, pamięć jak RAM w komputerze, albo jak pamięć krótkotrwała w naszym mózgu, nie? Po czym po prostu gubi kontekst. Czyli nie Nie? jest I w stanie na możemy przykład pamiętać, stworzyć takiej długiej fabuły z pamięcią kolejnych bohaterów i tak dalej, chyba że stworzyć trzy zwiększymy. strony, tak, stworzyć ci 3 strony opowiadania, ale jak ma stworzyć, wiesz, dłuższą fabułę, w której gdzieś tam wcześniej ktoś coś zrobił i to miało jakiś cel po to, żeby później było coś tam, to on może tych faktów nie połączyć. No i teraz człowiek to zrobi. W sensie, ja wciąż nie uważam, że to jest jakiś tam atak na naszą, na nasze zawody czy coś takiego. To jest po prostu kolejne narzędzie, tak jak komputer zwiększył produktywność. Nie wiem, czy już się teraz nie powtórzę, może kiedyś rozmawialiśmy o tym, że no tam w latach, to jest historia, którą gdzieś zasłyszałem, więc jakby nie wiem, czy nie urban legend, ale no brzmi sensownie. Więc jak pojawiły się komputery, to się sekretarki bały w Stanach, że teraz komputer to będą takie androidalne maszyny, które będą tam pisały na maszynie, odbierały pocztę i w ogóle coś tam, i że one nie będą miały pracy. Nie? Takie było wyobrażenie. Nie? I no i oczywiście wyobrażenie, w sensie obawa była w pewien sposób uzasadniona, no bo jakby większość tej pracy to była jakaś manualna, dosyć prosta czynność typu otwórz list, przekaz prezesowi coś do podpisania, wrzuć coś w kalendarz, odmów jakieś spotkanie i tak dalej, i tak dalej. To były stosunkowo proste rzeczy. Natomiast wyobrażenie okazało się bardzo nietrafione, bo to nie pojawiły się humanoidalne maszyny, które teraz będą to robić, tylko pojawił się komputer, dzięki któremu prezesowi łatwiej było zarządzać własnym kalendarzem samemu, tak? I
jakby odmawiać, akceptować zaproszenia i tak dalej, niż może nie prezesowi, ale kierownikom, tak, czy tam kierownikom średniego szczebla. Łatwiej było odmawiać czy organizować sobie swoją pracę w oparciu o komputer, niż posiadać sekretarkę, z którą się trzeba systematycznie synchronizować. Nie? No i tak się stało, że teraz no już jakby instytucja taka czysto administracyjna, podpięta pod szefa, no to jest tam, nie wiem, wokół prezesów, może członków zarządu, ale to już nie jest powszechne, że każdy dyrektor ma swoje 3 sekretarki od różnych rzeczy, nie? Więc jakby wydaje mi się, że chatbotem będzie podobnie, nie? W sensie po prostu zwiększy naszą produktywność kilkukrotnie, tak? No i teraz ci, co będą umieli z tego skorzystać, no to będą mieli łatwiej, nie? No a ci, co nie będą mieli z tego skorzystać, no to no nie wiem, pewnie będą mieli trudniej, no. Tak mi się No wydaje. tak. A to powiedzmy jeszcze o kilku jakichś case'ach, które mogą się Dobra, przydać naszym to słuchaczom. To ja sobie zerknę tutaj na listę, którą tworzyliśmy. Rozmawialiśmy o różnych perspektywach na dany problem. Dobry sparring partner do podważania pomysłów, to już też trochę było, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jakby można zadać pytanie, co fajnego jest w takiej opcji, tak? Ale też można w drugą stronę. Czyli jakby jakie ryzyka widzisz w takiej sytuacji. I to też jest coś takiego, co znowu, no tam, nie wiem, pewnie nie odkryję nic mega odkrywczego, ale może ci zwrócić uwagę, czy jakby zbudować pewne skojarzenia, które spowodują, że aha, jest jednak coś, na co można zwrócić uwagę i być może zmitygować jakieś ryzyko. Więc to jest jedna z takich jeszcze rzeczy, które w sensie no mam pomysł, mam jakąś koncepcję, co chciałbym zrobić, czy to jest jakiś pomysł biznesowy, czy może nie wiem, jakiś warsztat, tak? I o warsztatach może za chwilę, ale można poddać wątpliwość swoją myśl i zobaczyć na przykład i poprosić o tam 10 perspektyw na różnych perspektyw z różnych modeli myślowych na przykład. Nie? Mhm. No, super. Super. O tych ryzykach w ogóle nie myślałem jeszcze wcześniej. I jeśli Mhm. chodzi o te szkolenia, to może przejdziemy do tych warsztatów, nie? Że ja pamiętam, jak pracowaliśmy nad ofertą szkoleniową dla jednej No. firmy i tam pokazałeś mi po prostu wygenerowane, nie wiem, chyba agendę dwudniowego szkolenia. I to zajęło ile? Kilka minut pewnie wygenerowanie tego? Góra? Tak, no to zaznaczmy, Napisanie jakiejś tam ramy, nie, zapytania i tak dalej, nie? tak, przy czym zaznaczmy też jasno, bo to jest znowu pewna iluzja, którą łatwo stworzyć przy okazji chatbota, że to nie było, w sensie stworzenie takiego prostego szkieletu do tego, żeby mieć jakiś punkt startu, z którego można pousuwać, pododawać, popracować nad tym, jest z chatbotem bardzo szybkie. Tak? Natomiast znowu tam jest taka, no może zasada, czy coś, o czym już mówiłem, ale no nie używam chatbota do wytwarzania treści, na których się nie znam. Tak? Mhm. Zwłaszcza jak te treści mają iść gdzieś dalej. To jest ewidentny dla mnie, bo można się po prostu mocno zbłaźnić, tak? Nie wiedząc jakby i nie wyłapać tego, że on tam wygeneruje 70% czegoś, co ma znamiona sensu, 20% czegoś, co jest w sumie banałem i 10% czegoś, co jest po prostu bzdurą. I ludzie, którzy się na danym temacie znają, wiedzą, że to jest bzdura. No tak. Chociaż na przykład powszechnie powtarzana. Nie? No i teraz, co się okazuje, jakby jeśli nie umiem rozróżnić tego, co jest bzdurą, a co jest sensem, no to jest po pierwsze, mogę jakby strzelić sobie mocno w kolano. No ale dwa, to jest też to, że to nie było tak, że wygenerowaliśmy, tylko to było tak, że wygenerowaliśmy, mieliśmy punkt startu, na którym później pracowaliśmy. No, Nie? I to tak, też jasno tak. zaznaczmy, nie? Że jakby ten punkt startu, który często ludzie mają problem, żeby wystartować, ja też często mam problem, żeby wystartować, to tam jest ta użyteczność ogromna. Nie? Że dostaniesz coś, to możesz powiedzieć, to się nie zgadza, to mi się nie podoba, to mi się coś tam i tak dalej i zacząć z tym pracę, a później sobie iterować. Nie? Tak, to miałem na myśli właśnie, że dało to ten punkt startu,
szybko. Później i tak wiele z tego zmieniliśmy, wywaliliśmy trochę swojego, później przerobiliśmy, no bo zmieniły się jakieś tam warunki brzegowe, czy jakby ramy tej oferty, którą przygotowywaliśmy, ale mieliśmy szybko od czego zacząć. Ja jeszcze też pamiętam takie przypadki, że na przykład scenariusze do ćwiczeń, kiedy mam jakiś use case do wygenerowania, no to też jest coś, co chatbot może zrobić, nie idealnie, ale może. Na przykład powiedzmy, nie wiem, chcę wygenerować jakiś opis, nie wiem, jakiejś firmy, zakresu odpowiedzialności w tej firmie, w jakichś tam warunkach i tak dalej. Rzucam to chatbotowi, on wygeneruje, mogę to iterować, aż w końcu, nie wiem, poprawić coś i wziąć z tego. A mogę po prostu tylko zobaczyć tą pierwszą odpowiedź i powiedzieć, dobra, to ja już sobie sam napiszę, bo już mniej więcej wiem, od czego zacząć. No takie świetne do odblokowywania siebie. Nie? Znowu, no, z mojej perspektywy ja często tak mam, że zaczynam coś robić i tak widzę, no nie wiem jak zrobić ten pierwszy krok do przodu. Wiem, że jak go zrobię, to pewnie później już dalej pójdzie. Nie? No i to jest myślę taka rzecz, którą znaczy tu warto może jeszcze dodać, że jak zadasz takie uniwersalne pytanie typu weź mi przygotuj, nie wiem, tam program rozwojowy albo jakiś konspekt szkolenia, to będzie pewnie bzdura. Więc tam na samym początku też warto powiedzieć weź mi przygotuj tam, nie wiem, konspekt szkolenia, na którym w oparciu o nie wiem, tam metryki przepływu i pracę Daniela Wacantiego opowiem, czy uczestnicy nauczą się, jak używać podstawowych metryk przepływu i jak to zastosować w praktyce. Nie? No i tak zadane pytanie, wklejone do chatbota, prawdopodobnie on sobie będzie w stanie rozpoznać jakby, no w sensie piękny punkt, gwarantuję, że to będzie dobry punkt startu do tego, żeby coś z tego później dalej robić. Oczywiście no, zakładając, że znowu, tu, zwłaszcza w takich bardzo eksperckich rzeczach, on potrafi pohalucynować, głównie przez to, że dużo osób w internetach pisze rzeczy, które są jakby, no powiedzmy, nie do końca poprawne, jak ktoś później zna matematykę na przykład i podstawy statystyki. Więc dobra, to No dobra, myślę. co jeszcze? Jeszcze kilka przykładów takie moglibyśmy dać. Może, okej, o szkoleniach trochę powiedzieliśmy, może na przykład o jakichś innych rzeczach związanych z audio, Może wizualizacją. dodajmy jeszcze tylko do tych szkoleń jeden taki fragment, że nie bójmy się usuwać. W sensie ja po prostu, no chatbot się nie obrazi, że mu wywaliłeś 80 czy 90% treści, nie? Więc jakby tworzysz treść, usuwasz, dodajesz, wklejasz mu wynik jeszcze raz, dodając jakiś kawałek od siebie i tak jakby te iteracje, nie? Uwaga, no skrócenie pętli sprzężenia zwrotnego. Halo, rozmawialiśmy o tym ileś tam czasu temu, jak byliście, jeśli nie byliście na warsztacie w Agile Labs, serdecznie pozdrawiamy, to zapraszamy na warsztat, który tam prowadziliśmy. Tam mówiliśmy o sprzężeniu, o skracaniu pętli sprzężenia zwrotnego, no i to jest to, nie? Po prostu. Możesz mieć jakby bardzo szybką odpowiedź. No i teraz tutaj wspomniałeś o audio, Paweł, i to jest też w ogóle jeden z takich, może powiem o bardziej zaawansowanym case'ie, który zdarzyło mi się zrobić, chociaż wcale nie trudny do zrealizowania. Znaczy, było kiedyś tak, że nie wiem, czy nawet nie kwestia, w sensie oryginalny pomysł, czy ta koncepcja, taka zgrubna koncepcja właśnie chyba na warsztat, ten, który robiliśmy w Agile Labs, to ona powstała w taki sposób, że tutaj w tym pokoju siedziała obok mnie Malwina i był włączony mikrofon. Ja jej po prostu opowiadałem o tym, jakby jaką treść myślę, żeby tam przekazać i tak dalej, na podstawie tego, co żeśmy sobie wcześniej omówili. Nie? Czyli jakby podsumowałem pewne wnioski tego, co tam chcemy przekazać i tak dalej, w taki sposób, że ona mi zadawała parę pytań, ja tam dodałem od tego, no i to się cały czas nagrywało. Tak? No i później dosyć łatwo
chociaż no tu trzeba wykorzystać swoją drogą dosyć proste API Whispera i tego modelu audio. Można sobie przetłumaczyć, czy przepraszam, to pierwsza rzecz. Można sobie Transkrypcję. zrobić transkrypcję z audio do tekstu. Uwaga, Whisper ma w ogóle funkcję, która mi rozwaliła mózg, bo możesz sobie wrzucić tekst po polsku i dostać tłumaczenie, w sensie, przepraszam, nie tekst, tylko audio po polsku i dostać tekst po angielsku przetłumaczony od razu. Nie? Co jest w ogóle, no nie wierzyłem, że widzę. Nie? Ale przetłumaczenie czy przepuszczenie tego do tekstu. No i teraz, drogi chatbociku, mam tutaj transkrypcję rozmowy, w której tłumaczę, jaki warsztat chciałbym zrobić. Teraz ci ją wkleję, weź wyciągnij z niego jakieś takie podstawowe treści i tak dalej. No i co się okazuje? No, mi jest łatwiej gadać niż pisać. No, pewnie jednym będzie łatwiej to, innym to. No ja jestem z tych, co gadają dużo, co pewnie widać w naszych nagraniach, ale mi jest łatwiej gadać niż pisać, co jakby znacząco ułatwiło, nie? No bo się okazało, że nagle chatbot wyłapał z tej treści, no i jakby nie wymyślił tego sam. Musiałem sam wymyślić, czy jakby sami musieliśmy stworzyć tą treść, którą mu jakby podamy, tak? Po czym to podsumował, przetworzył, zrobił z tego jakieś punkty i tak dalej. No i to oczywiście nie było idealne. Nie? Jakby wciąż pewnie trzeba było tam coś dodać, zmienić i tak dalej, ale już było dobrym punktem startu i pewnie ze 4 godziny roboty mi zaoszczędził. Nie? Bo jak znam siebie, to bym się pewnie przez pierwszą godzinę zbierał, żeby coś zacząć pisać, później przez drugą godzinę coś tam pisał, wymyślał jakieś punkty i tak dalej. W trzeciej godzinie bym się wkręcił, a w czwartej godzinie tak naprawdę sensownie zaczął podważać to, co zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Nie, no to skróciłem sobie o te 4 godziny No, to podsumowanie. No i to jest jeden z takich use case'ów, który jest naprawdę jakby no, zaoszczędził mi kupę pracy po prostu. To ja bym od razu tak zrobił taki most do Dawaj. wizualizacji, o której zaraz powiesz, o Midjourney, ale ja widzę taki use case. Kojarzysz na takich prelekcjach, webinarach albo takich eventach na żywo. Są czasami takie osoby, które robią taką notatkę graficzną z tego, co się dzieje, nie? Czyli rysują i tam na żywo i to jest super, super umiejętność, w ogóle podziwiam tych ludzi. A wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie zamiast tej osoby jest po prostu nagranie, które jest wrzucane do tego Whispera, jest generowane jakieś podsumowanie i później to podsumowanie, może z jakimś takim rozszerzonym opisem, jest wrzucane do tego bota związanego z grafiką, czyli Midjourney i prosimy Midjourney o to, żeby wygenerował na podstawie tego podsumowanie graficzne. Czyli taki workflow nam idzie cały. Być może za kilka lat, wydaje mi się, że Midjourney jest bardzo słaby w generowaniu tekstu, tak? A tam czasami trzeba jakiś tam tekst napisać, tak. słowo takiego i tutaj Midjourney się świetnie sprawdza w obrazkach, takich jeszcze pojedynczych, ale średnio sobie radzi z generowaniem tekstu. Natomiast no wyobrażam sobie, że za kilka lat to może tak działać. Swoją drogą z innych rzeczy, Teamsy chyba już mają taką funkcjonalność, i Google Workspace wiem, że na pewno mieli w planach. Wyobraź sobie taki case, że dołączasz na spotkanie, jesteś tam pół godziny spóźniony na godzinne spotkanie. Nie? Dołączasz na spotkanie, po czym klikasz sobie, tam się odbywa w tle w rozmowy, odbywa się transkrypcja, no i możesz na przykład zapytać czata, żeby ci podsumował najważniejsze punkty z tych pół godziny, które ci ominęło. To jakby to się już dzieje. W sensie już ludzie o tym myślą, już ja tego pomysłu nie wymyśliłem teraz, ja o nim usłyszałem i jestem pewien, że usłyszałem o nim w kontekście Google Meet, więc nie wiem, czy oni już to mają, czy po prostu to była jakaś koncepcja, ale jakby prędzej czy później będzie. Więc to już jesteśmy blisko tego. Czyli jeszcze więcej będzie można. Krok jeszcze to przekleić, wiesz, w jakąś wersję graficzną, no i to. Jeszcze więcej naraz. Jeszcze więcej naraz, jeszcze więcej spotkań. Mam takiego znajomego w pracy, który siedzi na kilku spotkaniach naraz i też patrzy na transkrypcję. Ja się pytam właśnie, jak sobie radzisz, jak siedzisz na 3 spotkaniach raz? Mówię, słucham na tym najważniejszym, ale patrzę na transkrypcję z tych pozostałych. Jeśli się pojawia moje imię, to ja wtedy się włączam w tamto pozostałe, to inne spotkanie, nie?
Także jeszcze więcej naraz rzeczy, to też widzę jakieś takie zagrożenie, nie? Ale to może o tym zaparkujemy ten temat na razie. Tak, E, myślę, że może nie wchodząc w te szczegóły, widzę tam zagrożenie, widzę tam potencjał. Nie? mhm. I To jeszcze trochę jakby o tej grafice może. Bo to też zaczęliśmy ostatnio używać tak konkretnie, pokazywać po prostu nasze posty na LinkedInie, jakby tak, okraszać tym obrazkiem. To jak to wygląda? tak, zwykle, czy w ostatnim czasie zaczęliśmy robić tak, że nasze posty na LinkedIn mają wklejony obrazek. On jest oczywiście wygenerowany w Midjourney. No i teraz jakbym miał powiedzieć jedną taką poradę, która się sprawdza dla mnie w kontekście Midjourney, to raczej opisujmy, co chcemy zobaczyć, a nie próbujmy metaforyzować jakieś rzeczy. Nie? To w sensie nasze obrazki, no tam ta treść, zwykle chwilkę spędzamy czasu nad tym, żeby wymyślić, co tam się ma pojawić, czyli jakby to nie jest takie totalnie losowe, że sobie tam wymyślamy pierwszy lepszy obrazek i po prostu go wklejamy. No i pamiętam chyba pierwszym takim obrazkiem, przy którym tak rozpoznawałem ten temat, to było jak rozmawialiśmy mieliśmy rozmowę o pracy z oporem, z dziewczynami z Agile Hunters. Mhm. Mieliśmy taki odcinek, no i tam był taki, zrobiliśmy zdjęcie człowieka, który jakby przebija się przez mur, tak? No i teraz jakby próba określania dla Midjourney, że no hej, teraz tutaj narysuj jakiś obrazek, w którym ktoś pokonuje przeszkody życiowe albo przeszkody komunikacyjne, coś tam, to nie łapał tego w ogóle, nie? Natomiast więc trzeba było wymyślić, że na obrazku dobrą metaforą pokonywania pewnego oporu może być to, że że jest jakiś mur, że jest jakiś człowiek, który stara się sobie z nim poradzić, tak? No i że ten mur się kruszy. No i teraz takie wpisanie treści do Midjourney już tworzyło coś takiego, co faktycznie jakby było tym, co chcemy, nie? Czyli znowu, jakby nie pomyśli za nas, to nie jest tak, że tam wystarczy, w sensie powszechna iluzja dosyć, że no AI myśli za nas. Trzeba to wymyślić. No i jak już wiemy tak, czyli tam jest proces kreatywny pod spodem, nie? Tam trzeba wymyślić, co chcemy zobaczyć, no i później jakby ta bardziej, znaczy nie chcę tego uprościć oczywiście, szanując wszystkich artystów i osoby, które tworzą obrazy, ale jakby ta rzemieślnicza część, w której koncepcje z głowy się przelewa w jakąś formę, tak? No to po prostu automaty dzisiaj już to umieją w dużej A części. można by, Tomek, można by zrobić tak, że wrzucasz na przykład tą metaforę w ChatGPT i prosisz go, żeby wygenerował takie bardziej obrazowe opisy pod Midjourney? Tak, no i to jest jeden z case'ów, w których ludzie używają. Tu znowu jakby słyszałem o tym, może gdzieś tam raz próbowałem. Zwykle to też może chodzi o to, tak patrząc z jeszcze innej perspektywy, ja mam trochę takie specyficzne, dobra, nie wiem czy specyficzne, ale jakby staram się zwrócić uwagę na taką rzecz, zwłaszcza pisząc gdzieś publicznie, że o ile wykorzystuję narzędzia AI-owe, to staram się, żeby zwłaszcza w tych miejscach takich, gdzie gdzieś coś udostępniam na zewnątrz, poza myślenie koncepcyjne w mojej głowie, to żeby to była jednak treść tworzona przeze mnie. Tak? To znaczy, owszem, może z pomocą chatbota, może jakby inspirując się tym, że mi chatbot dał 8 punktów, z czego ja wybrałem 3, trochę je przetworzyłem i tak dalej, ale jakby staram się, żeby to nie było tak, że nie wiem, że posty na LinkedIna czy tam obrazki na LinkedIna powstają po prostu w taki sposób, że tam klikam guzik i to się automatycznie generuje. Choć to nie wiem, zobaczymy jakby za jakiś czas, na przykład kiedyś rozważałem takie coś, żeby brać transkrypcję naszych odcinków, zrobić z tego podsumowanie w chatbocie i na podstawie podsumowania prosić o stworzenie kilku koncepcji obrazka do Midjourney i jakichś metafor do tego, co zostało opowiedziane, czy o czym mówiliśmy, no i z tego powstaje na przykład, nie wiem, 20 obrazków, nie? I taka operacja może trwać minutę, nie? Czy tam 10 To sekund.
To jeszcze przed nami w takim razie. To znaczy, że Jeszcze jeszcze przed nami, mamy bo na razie jeszcze eksperymenty. tak nie umiemy chatbotów. Dobra, Tomek, to tak już na zakończenie o tych jeszcze zagrożeniach takich związanych z, czy może o zagrożeniach? Chyba tak, no mówiliśmy o tym, tej długości kontekstu, o tych tokenach i wiem jeszcze, że jest trochę o regulacjach prawnych, pewnie chciałbyś poruszyć i trochę o treściach, które tam zostawiamy tak naprawdę w chatbocie. Tak krótko, co byś Dobra, to powiedział o tak tych? króciutko, bo będzie jedna rzecz, która jest takim jakąś moją interpretacją na temat tego, co się dzieje teraz. No prawo, jak wiemy, od lat nie nadąża za technologią. Tak? W związku z czym jakby chatbot jest nieuregulowany w żaden sposób prawnie, no i większość organizacji, zwłaszcza dużych organizacji, tych, które mają dużo do stracenia, tak, bo mają już tam jakiś kapitał zbudowany i nie wiem, jeśli zrobią coś, co za chwilę okaże się, że jednak było, nie wiem, nielegalne, czy złe, czy łamiące RODO, czy cokolwiek takiego, no to tam można dużo stracić w takiej firmie. Postępują bardzo zachowawczo. Tak, więc nie dziwią mnie takie działania, że na przykład chatbot GPT jest blokowany w korporacjach na komputerach, nie można go użyć, albo jeśli tylko można użyć, to na jakimś Azure Microsoftowym, wewnętrznym w firmie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby i dla mnie to jest takie, mam tutaj takie przemyślenie, że gdybyśmy umieli rzetelnie korzystać z tych narzędzi w taki sposób, żeby ich nie nadużywać, żeby tam nie sprzedać ważnych informacji do chatbota, no to pewnie no, jest tam ogromny potencjał i pewne ryzyko, tak? No i teraz smutne, a jednocześnie zrozumiałe dla mnie jest to, że wiele organizacji po prostu pozbawia się tego potencjału tylko w imię tego, żeby zapobiec potencjalnemu ryzyku. No i wydaje mi się, że jeszcze cały system musi trochę dojrzeć do tego, zanim będziemy odpowiedzialnie mogli z tego korzystać, albo zanim stworzymy sobie takie warunki, żeby na przykład żeby każdy mógł to wykorzystywać w pracy. To jest jedna rzecz, natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na to, jakie informacje udostępniamy do chatbota GPT. Na tyle, na ile zrozumiałem umowy licencyjne, to korzystając z chatbota GPT przez stronę www, czyli tam chat OpenAI.com, jeśli dobrze Mhm. kojarzę, to ten model może być uczony na podstawie naszych treści. Tak? Czyli oni mogą wykorzystywać nasze treści do tego, żeby uczyć model. Jeśli dobrze rozumiem licencję ChatGPT+, dla jasności warto to sprawdzić, chcę po prostu pokazać pewną perspektywę i pewne różnice, więc jakby nie chcę tutaj teraz mówić, że znam tą licencję na pamięć, bo nie znam. Nie? Dobra, Natomiast klauzula. Nie udzielamy porad prawnych, więc tak, nie jedziemy udzielamy dalej. porad prawnych, jakby nie ufaj w to, co mówię, ale zwróć uwagę, że tam mogą być różne poziomy jakby użycia tego, no i po prostu sprawdź to w licencji dokładniej. Jeśli chodzi o licencję ChatGPT+, ale też przez stronę www, to tam oni nie używają tego do uczenia modelu, czyli jakby nie ma szansy, że jak tam wkleisz swoje nazwisko, to ono gdzieś tam zostanie później wylosowane przez model w jakimś specyficznym kontekście. Natomiast jakby wciąż no, kontekst jest chyba ograniczony, nie wiem czy do 4 czy do 8 tysięcy tokenów na www no, przy użyciu przez Mhm. stronę, więc jest krótszy. No i tutaj znowu nie używają, ale w sumie no, jakby przechowują te informacje, jakby mają tam 30 dni na to jest pewnie związane z jakimiś wymaganiami prawnymi, typu, że jak ktoś tam pyta o sposób, jak zrobić broń biologiczną, no to pewnie system powinien to z jakichś powodów prawnych to trzymają. Natomiast jeśli chcesz w miarę bezpiecznie używać chatbota, to rób to przez API. To API naprawdę nie jest trudne. Wpisz sobie w chatbota tego www-sowego, jak użyć OpenAI API. Popatrz sobie na tutoriale w Pythonie, to jest naprawdę kilka linijek, tak? I daje ten sam efekt, a poziom bezpieczeństwa treści w API jest najwyższy i tam jakby przez API polecam bardzo używać chatbota. No i ostatnia rzecz,
nigdy, przenigdy nie udostępniaj danych takich wrażliwych tam. W sensie żadnych numerów, w ogóle broń Boże danych klientów, tak? W sensie chatbot jest złym pomysłem do przetwarzania, na przykład wyciągnij mi numery telefonów z tych maili od klientów. Głupi pomysł, nie rób tego. Nie? I jak sobie myślę o tym, jak ja pracuję z tym, to ja mam tam proste ujęcie. Tam, gdzie przetwarzam dane, które mają charakter taki uniwersalny, czy na przykład, no nie wiem, robimy warsztat jakiś, nie? No to pogadać z chatbotem o potencjalnym warsztacie z, nie wiem, z narzędzi do mierzenia przepływu, no to jest jakby tak uniwersalna wiedza, że chatbot sobie to może równie dobrze z internetów przeczytać i to jest okej, nie? Natomiast jakby wklejanie nazwisk, numerów, jakichś informacji takich, które mają charakter identyfikujący osobę lub firmę, czy cokolwiek takiego, czy nazwę firmy. No i tak dobra, czyli dalej, po prostu dane osobowe tam. nie. Okej, Tak. tyle. Możemy Mamy. podsumować. Dobra. No. Zgadałem się Mamy. trochę, ale w ten sposób. No dobra, No to więc dobra, mamy nadzieję, słuchaczu, że to było użyteczne. Tak. no, czyli tak, mamy kilka case'ów. Wiemy do czego używać, do czego nie używać. Wiemy, że warto zachować pewien taki krytyczny osąd tego, co widzimy. Warto stosować do tych rzeczy, na których się znamy, chyba że chodzi na przykład o kod. Tutaj możemy po prostu próbować i eksperymentować. Krótka pętla informacji zwrotnej. Dostajemy, cały czas możemy modyfikować to, co dostajemy i jeszcze raz iterować na tym, co nam wypluwa ten chatbot. Jest też do dźwięku, do tekstu, do obrazów. Także my też będziemy jeszcze eksperymentować z tym i może kiedyś się jeszcze podzielimy, co tam wyszło. No cóż, No dobra, w takim razie dziękujemy serdecznie. Jeśli dziękujemy. macie ochotę porozmawiać z nami o chatbocie, to zapraszamy na LinkedInie, pewnie pod postem będzie dobre miejsce, żebyśmy sobie porozmawiali. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.